Lekcja pod tytułem Potęgi o wykładnikach wymiernych. Film jest podzielony na dwa rozdziały. Ten trzeci, czyli wzory. Ten rozdział to nie jest rozdział. Tutaj po prostu zgromadziłem wszystkie wzory, jakie poznaliśmy do tej pory. Będę się do nich odwoływał, ale na końcu też Ci je pokażę, bo może się przydadzą. No to zaczynajmy. Potęgi o wykładnikach wymiernych. Najpierw o co chodzi? Wyobraźmy sobie, mamy jakąś tam liczbę x i musimy ją podnieść do potęgi, nazwijmy ją m. No to pamiętasz, że to jest podstawa potęgi, a to jest wykładnik. Czyli cała lekcja jest tak naprawdę o tym, jaki jest wykładnik, że on ma być liczbą wymierną. No teraz przypomnijmy sobie tak na wszelki wypadek, co to są liczby wymierne. Tu napisałem definicję, że to są takie liczby, które możemy przedstawić w postaci ułamka zwykłego. Czyli jakie to będą? No po prostu na przykład ułamek 2/3 albo minus 3/5, oczywiście dodatni, ujemny, ale równie dobrze może być to dowolna liczba całkowita, na przykład 4. Dlaczego? No bo ją możemy przedstawić w postaci ułamka 4/1, prawda? Albo minus 5. No dlaczego? No bo możemy ją przedstawić w postaci ułamka minus 5/1. Co jeszcze może być? No może być oczywiście liczba mieszana, na przykład 2 i 1/4. No to pamiętasz, że to będzie 2 razy 4. 8 plus 1, czyli 9/4. No a taka liczba, na przykład 1,5. Czy przedstawimy ją w postaci ułamka? Jak najbardziej, no bo to jest 1 i 1/2, czyli liczba mieszana, czyli 3/2. Wszystkie te liczby, które zaliczamy do liczb niewymiernych, te nie da się przedstawić w postaci ułamka. Takim klasycznym przykładem liczby niewymiernej to jest liczba pi. Oczywiście my ją w szkole podstawowej i w liceum zawsze bierzemy w przybliżeniu, czyli liczymy jako 3,14, no ale tutaj jest nieskończenie wiele kolejnych cyfr, więc pi jest takim fajnym przypadkiem liczb niewymiernych. Zatem zajmujemy się dzisiaj takim przykładem, kiedy wykładnik potęgi jest liczbą wymierną lub potocznie się mówi, chodzi o potęgowanie w takiej sytuacji, gdy w wykładniku mamy jakiś ułamek. To głównie o to chodzi. I co się wtedy dzieje, jak się wtedy zachowywać. No to teraz się za to zabierzemy. Popatrz, oto są trzy wzory, niebieski, zielony i czarny, które tak naprawdę rządzą potęgowaniem o wykładniku wymiernym. Te podstawowe trzy wzory, z czego jak się okaże ten zielony jest najważniejszy. No ale przypatrzmy im się po kolei. Najpierw niebieski. Co się dzieje, gdy potęgujemy do 1/n? Na przykład, tutaj wypiszemy sobie 8 do 1/3. To jak to możemy zamienić na zapis pierwiastkowy? Pod pierwiastkiem jest liczba 8 i ta trójka przechodzi tutaj do stopnia pierwiastka. No, mogę policzyć od razu, ile to będzie. No po prostu 2. No a teraz drugi, zielony wzór, ten powiedziałbym najważniejszy, bo tak naprawdę, dlaczego powiedziałem najważniejszy? Bo zarówno niebieski wzór, jak i czarny, one można je wyprowadzić lub wynikają wprost z tego zielonego, więc na dobry ład możesz się nauczyć tego zielonego. No ale i tylko to pamiętać i później stosować, no ale ja mam obowiązek pokazać wszystkie. No popatrzmy teraz, zielony wzór. A do potęgi m przez n, czyli weźmy sobie znowu to 8, tylko tym razem do potęgi 2/3. No to wtedy jak to w zapisie pierwiastkowym? No 8 oczywiście ląduje pod pierwiastkiem. Trójka z mianownika ląduje w stopniu pierwiastka, natomiast z licznika tutaj się pojawia dwójeczka. Czyli mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 8². No a jak to sobie policzymy, no to policzę. Pierwiastek trzeciego stopnia, 8 do kwadratu to jest 64, no i pierwiastek trzeciego stopnia z 64 to jest 4. Trzeci, w zasadzie ten czarny to jest to samo, można powiedzieć, co ten zielony, tylko tyle, że tu nam się minus pojawia i wtedy konsekwencje są takie, że wszystko nam ląduje u dołu, proszę bardzo, u dołu, czyli w mianowniku ułamka.
Tu wszystko ląduje. Pamiętaj o tym. No to wypiszmy to sobie. Przykład. 8 do minus 2/3 równa się. No i teraz wypisuję sobie ułameczek. W liczniku jest 1, a w mianowniku, czyli pod kreską, jest dokładnie o to wszystko, co przedtem było samoistne. No to wypisujemy, proszę bardzo. Pierwiastek trzeciego stopnia z 8 do kwadratu. No i to ja już wiem, bo to przed chwilą policzyłem, że ten kawałek o ten, no to już wiemy, to jest ta czwórka, prawda? To po co się biedzić, od razu napiszę 1/4. Takie oto mamy 3 wzory, gdzie tak naprawdę powiedziałem, ten jest najważniejszy, bo z niego wynika zarówno niebieski, no kiedy? Kiedy my, oto my jest równe 1, to od razu mamy niebieski, prawda? I wynika też ten czarny, kiedy? No kiedy my jest ujemne, albo ny jest ujemne, to na jedno wychodzi. Więc jak zapamięta sobie ten jeden zielony wzór, no to wystarczy. Ok, mamy te 3 wzory, a teraz jak to stosujemy w zadaniach? Bo zobaczysz, i to jest, mówiąc szczerze, najciekawsze w tym wszystkim, że ten wzór, o ten, prawda, jak powiedziałem, on jest ten wzór matka, prawda, on tak naprawdę jest stosowany albo w tą stronę, czyli postać potęgową zamieniamy na pierwiastek, albo z powrotem. Mamy zadanie, gdzie jest pierwiastek i mówią uprość przekształt do postaci potęgowej. Tutaj na razie jechałem z lewa na prawo, no zgodnie ze wzorem, ale bardzo często zadania będą właśnie w przeciwnym kierunku. Ten wzór jest wykorzystywany najczęściej, o dziwo, do tego, żeby jakieś skomplikowane pierwiastki otrzymywać w postaci prostszych zapisów potęgowych. Zabieramy się zatem. Teraz, oj jeszcze, to nie to. Zabieramy się zatem za zadania teraz. Zadania. Tu u góry wypisałem dla przypomnienia te wzory, które przed chwilą omówiliśmy, czyli niebieski, zielony i czarny, żebyśmy je mieli przed oczami. Czasami będę mówił, o, stosuję ten. Teraz też tutaj wypisałem sobie ten pierwszy przykład, bo na początku zrobimy sobie takie najprostsze przykłady, kiedy w liczniku jest 1, czyli tak naprawdę będziemy stosowali o ten pierwszy niebieski wzór. No to jedziemy. Czarne zrobione, no to teraz 49 do 1/2. No to ile to jest? No pierwiastek z podpierwiastkiem 49, a tutaj mógłbym wpisać 2. Ale pamiętasz, można nic nie wpisywać, jeżeli nie wpiszemy 2, to znaczy, że to jest pierwiastek drugiego stopnia, czyli równie dobrze może być taki zapis. No i mam nadzieję, każdy wie, że pierwiastek kwadratowy, jak to się ładnie mówi, z 49 to jest 7. Ok, to mamy z głowy. Następny przykład. 49 do minus 1/2. No to będzie prawie to samo, tylko teraz pamiętamy, że teraz tak naprawdę skorzystamy z tego wzoru, ale również rzucimy okiem na ten. Jeżeli jest minus, o ten tutaj minus, no to wtedy wszystko ląduje pod kreską ułamkową, czyli w mianowniku. Czyli mamy 1 w liczniku, a w mianowniku mamy pierwiastek kwadratowy z 49. Czyli 1/7 i to jest nasza odpowiedź, 1/7. Ok, kolejny przypadek, 49 do 0,5, powie ktoś, ojejku, miały być ułamki, ale pamiętasz, że 49 i teraz 0,5 to co to jest? 1/2. Pamiętaj, jak widzisz coś takiego, to się od razu zastanawiasz, czyli ułamek dziesiętny. Dobra, spokojnie zamieniamy to na ułamek zwykły. Ktoś powie, jak będzie taka rzeźnia na przykład. Niech będzie powiedzmy 2 do 0,23. No to spokojnie, to się da. To jest 23, co? Setne. Prawda? I już mamy ułamek. Ok, a teraz wróćmy do tego naszego przypadku, czyli 49 do 1/2. No to jest dokładnie to samo, co tutaj. Tylko po prostu złośliwie zapisano to w postaci ułamka dziesiętnego, żeby uczeń się zdenerwował. Wpisujemy od razu. Wynik 7. No i ostatni z tych banalnych przypadków. Liczba dziesiętna. Znaczy ułamek dziesiętny do 0,5. No to wypiszmy sobie, nie bojąc się tego, 0,4
setne do 1/2 już wiemy. No i w związku z tym to jest pierwiastek kwadratowy z 400. I każdy pamięta, mam nadzieję, że to są po prostu 2/10. Więc jak widzisz te zapisy, które są nie takie, powiedziałbym, książkowe, które próbują nas w jakąś pułapkę złapać, że podstawa potęgi albo wykładnik potęgi, no to nie jest to, co nam pani pokazywała na lekcji. To w zbiorze zadań się właśnie w takich rzeczach, takie rzeczy mogą pojawiać. To się nie przerażaj, bo jak widzisz, to spokojnie można zamienić wykładnik na ułamek zwykły i jechać sobie dalej wedle tych wzorów, które znamy. No dobra, to były te proste przykłady, teraz zabierzemy się za trochę trudniejsze. Teraz czas na zadania trochę trudniejsze. To jest taki zestaw zadań, który będzie stosował zielony wzór. Dlaczego? No bo tutaj licznik i mianownik będą większe od 1. Przypomniałem tutaj na czarno to, co już zrobiliśmy, gdy omawiałem wzory. No a teraz kilka takich, nie powiem specjalnych, ale o pewnym stopniu złośliwości przypadków. Popatrz, pierwszy przypadek 64 do 1,1/3, czyli musimy podnieść do potęgi, która jest liczbą mieszaną. Już to sygnalizowałem, co tu trzeba zrobić. No tą liczbę mieszaną zamienić na ułamek. 1,1/3 to jest nic innego jak po prostu 4/3. I teraz już jesteśmy w domu, możemy spokojnie stosować zielony wzór, no to stosujemy. W takim razie bierzemy sobie podpierwiastek 64, podnosimy do 4 potęgi i stopień pierwiastka jest 3. Przypominam. Z mianownika stopień pierwiastka, z licznika potęga. Co dalej? No bo to dosyć tak nieprzyjemnie. Nie będziemy 64 do 4 podnosić, chyba że ktoś lubi, nie ma sprawy, proszę bardzo. Ale popatrz, w tym wzorze mamy to jest pierwsza ta podstawowa forma, to jest ta druga forma. To zresztą wynika z natury pierwiastków. Na pewno na lekcji o pierwiastkach o tym mówiłem, że to M możemy wynieść tutaj. No i teraz ochoczo z tego skorzystamy, czyli mamy coś takiego. W nawiasie pierwiastek 3 stopnia z 64, a cała ta zabawa do potęgi 4. I już fajnie, no bo pierwiastek 3 stopnia z 64 to jest po prostu 4. A 4 jak sobie podniesiemy do potęgi 4 to jest 256. Ok, kolejny przykład. 25 do 1,5. Czyli 25 do 1,1/2. Czyli znowu liczba mieszana, tak jak przed chwilą. I dalej postępujemy zgodnie z tą samą procedurą, czyli 25 liczbę mieszaną zamieniamy na ułamek, czyli do 3/2. Zapisujemy to elegancko w postaci pierwiastka, czyli 25 do 3. Stopień pierwiastka bierzemy z licznika, czyli 2 stopnia. Można by tego w związku z tym nie zapisywać, ale tutaj dla porządku to zapiszę. I teraz wykonam dokładnie ten sam trik, czyli tą trójeczkę wyrzucę sobie tu poza nawias, czyli tu dam 3, a tu pozostanie pierwiastek z 25. No napiszę już tą dwójkę, chociaż nie muszę, prawda? Pierwiastek z 25 kwadratowy, czyli 2 stopnia. 5 razy 5, 25, czyli tu jest 5. I teraz do 3 potęgi jeszcze musimy podnieść i mamy 125. Hurra! No i teraz ostatni przykład. 32 do minus 0,8, czyli zapiszmy to w tych kategoriach, które my tutaj chcemy, żeby zastosować zielony wzór. Musimy to zrobić w postaci ułamka zwykłego, czyli minus 0,8. Można by już stosować zielony wzór, ale rozsądek mówi, jak można ten ułamek skrócić, to go skróć, będziesz miał prościej. Skracamy go. 0,8 to jest nic innego jak 4/5. Chyba nie trzeba przypominać dlaczego, mam nadzieję, aż się boję zapytać. No dobra, no i teraz stosujemy który wzór? Czarny, no bo tutaj jest minusik. Skoro tu jest minusik, to musimy zastosować wzór czarny. No, który jest odmianą specjalną wzoru zielonego. No to stosujemy wzór czarny. 1 w liczniku i w mianowniku sobie zapisujemy cały ten fantastyczny pierwiastek, czyli 32 do 4, a stopień pierwiastka 5.
No i teraz zastosujemy to samo przekształcenie, czyli tą czwóreczkę wyrzucimy za nawias, czyli pierwiastek 5 stopnia, straszne, prawda, z 32 i to wszystko do czwartej. I co mamy? Jak dobrze policzysz, to jest pierwiastek 5 stopnia z 32, to jest po prostu 2. No i oczywiście musimy podnieść to 2 do 4. I co nam się robi? 1, 2 do 4, 16, 1/16. Proszę bardzo, troszkę trudniejsze zadania zostały wykonane. A teraz te najtrudniejsze, za nie się zabierzemy. Trzeci i ostatni zestaw zadań. Tym razem musimy przekształcać wyrażenia do prostszej postaci. Zobacz, we wszystkich tych przypadkach po lewej stronie mamy pierwiastki, czyli będziemy tym razem, stosując wzory niebieski, zielony albo czarny, wędrowali sobie z prawa na lewo. Czyli mamy pierwiastek, a chcemy dostać tą postać potęgową. No to zaczynajmy. Pierwszy przypadek. Pierwiastek 3 stopnia z x do 5. Patrzymy na zielony wzór, to jest nic innego jak x do 5/3. I teraz razy pierwiastek 2 stopnia, no bo tej dwójeczki tu się nie wpisuje, pamiętasz? Pierwiastek 2 stopnia z x do 3 to jest nic innego jak x do 3/2. No i teraz już mamy zwykłe mnożenie z zastosowaniem potęg. No to przypominamy sobie, oto ten wzór. My już go znamy, prawda? Że możemy to zapisać nie a do m razy a do n, tylko a do m plus n. O, tutaj taki prościusieńki przykład. Zawracam i to zastosuję, czyli mam x do potęgi 5/3 dodać 3/2. No muszę sprowadzić to do wspólnego mianownika. Mam nadzieję, że każdy pamięta. Wspólny mianownik to jest, mnożymy mianowniki. 3 razy 2 to jest 6. Tu już od razu sobie przygotuję szóstkę, wpiszę plus. A teraz w liczniku w pierwszym mianowniku to jest na ukos mnożymy. O tak. O, 2 razy 5, 10. I w drugą stronę na ukos 3 razy 3, 9. No i teraz po prostu już dodaję te ułamki, czyli mam x do 19/6. Zawsze, to już u nas jest koniec, ale pamiętaj o tym, żeby zawsze rzucić okiem na ten ułamek, czy on się nie da skrócić. No jeżeli się da, to trzeba skracać. Oczywiście tutaj w moim wypadku o skracaniu nie ma mowy. Jedziemy, kolejny przykład. Tym razem mamy pierwiastek 3 stopnia z x do 5, a w mianowniku pierwiastek kwadratowy, pamiętamy, jak nie wpisane to kwadratowy z x. No to stosujemy sobie dokładnie to samo przekształcenie, czyli z prawa na lewo i w liczniku i w mianowniku. I co mamy w liczniku? X do 5/3, a w mianowniku x do 1/2. Co z tym zrobić? Przypomnieć sobie wzory. O, ten wzór tym razem będzie w użyciu. Czyli my to będziemy mieli m minus n, prawda? Czyli wracam, to jest x do 5/3 minus 1/2. No i trzeba wykonać odejmowanie ułamków, czyli trzeba je znowu sprowadzić do wspólnego mianownika. W mianowniku jest 3 razy 2, czyli 6. Tu jest minusik, szóstka. 2 razy 5 na ukos to jest 10. 3 razy 1 na ukos to jest 3. Odejmujemy i ostatecznie dostajemy x do 7/6. Kolejny przypadek. W tym przypadku kolejnym zastosujemy niebieski wzór. O, zobacz, ten. Tylko oczywiście z prawa na lewo. Jak to uzyskamy? No zobacz. Ten wzór mówi coś takiego, że to, co jest pod pierwiastkiem, przepisuję, czyli x do 8, y do 12. Biorę to sobie wszystko pod pierwiastkiem w nawias i to jest do 1/n, w naszym wypadku do 1/4. Ok, no to teraz już zabawa ze znanymi nam wzorami.
Popatrzmy, który wzór znany nam na potęgowanie. A no ten zastosujemy, proszę bardzo, o ten. Równie dobrze to odmianą jest ten wzór. Czyli to, co jest tutaj, znajduje się w tych dwóch miejscach. No to róbmy to przekształcenie. Czyli w naszym wypadku to będzie x i ta ósemka, która była jeszcze, trzeba pomnożyć przez 1/4. Y, ta 12, która była, no trzeba pomnożyć przez 1/4. Róbmy to. Żadnych skrótów nie wykonam, tylko zrobię tak. 8 razy 1/4 to jest 8/4. 12 razy 1/4 to jest 12/4. Teraz skracamy. 8/4 to jest 2. 12/4 to jest 3 i nasze zadanie gotowe. Kolejny przykład jest tak naprawdę odmianą tego samego. Pod pierwiastkiem to, co wszystko mamy, to przypisuję w nawiasie znowu. Ten straszliwy taki ułamek. X do 10, Y do 5, w mianowniku Z pojawiło się po raz pierwszy do 15. No i to wszystko do ile? 1. Skoro tu jest 5, no to do 1/5. No i teraz znowu zabawa ze znanymi nam wzorami. Który wzór ze znanych wzorów na potęgowanie zastosujemy? A no ten. A dokładnie tą jego wersję. To wszystko jest tak naprawdę to samo. Czyli my tutaj zamiast tego n mamy 1/5, no to ta 1/5 nam się pojawi w tych dwóch miejscach. No to niechże się pojawi. Czyli przepisujemy sobie licznik w nawiasie x do 10, y do 5 i to wszystko do 1/5 i mianownik z do 15 i to do 1/5. No i teraz znowu skorzystamy z tego, co parę chwil temu, czyli z tego wzoru. Ponownie, czyli z tym potęgowaniem za nawiasem wchodzimy już pod nawias, czyli mamy x do 10 razy 1/5, y do 5 razy 1/5 w liczniku. W mianowniku zaś z do 15 razy 1/5. Tu się ładnie wszystko skraca. 10 z 5, 5 z 5, 15 z 5 i co mamy? X do kwadratu, y do pierwszej, czyli po prostu y, a w liczniku z do trzeciej i to kończy przedostatnie zadanie. No i przedostatnie zadanie. Pierwiastek w pierwiastku. Nie przerażamy się. Tu zrobimy parę razy to samo, co już robiliśmy do tej pory. Zobacz, najpierw przepiszę ten pierwiastek trzeciego stopnia. Zajmę się tym, co jest pod spodem. Czyli tym, co jest pod pierwiastkiem. To jest co? Pierwiastek drugiego stopnia, prawda? Czyli stosując wzór nie zielony, ten tutaj, to już żeśmy 2 razy zrobili. Ja ten kawałeczek, ten pierwiastek zapiszę następująco. To, co jest pod pierwiastkiem, czyli x do 6, y do 9, damy do 1/2. Robiliśmy to już, prawda? No to nadal nie przejmując się tym pierwiastkiem trzeciego stopnia. Ja go znowu przepisuję, niech on sobie czeka. I teraz nadal się zajmuję tym, co tu jest pod spodem. Popatrz, to jest podobna sytuacja jak tutaj była, prawda? Co robimy? Z tą 1/2 wjeżdżamy do środka, czyli x 6 razy 1/2, y 9 razy 1/2. Czyli, znowu to przepiszę, 6 i 2 nam się skraca tutaj, prawda? Czyli mamy x do potęgi trzeciej, no i z y 9 i 2 się nie skraca, więc trzeba napisać y do potęgi 9/2. Pierwiastek trzeciego stopnia nadal. I teraz uwaga, znowu zajmujemy się już teraz całym tym pierwiastkiem trzeciego stopnia i znowu po raz drugi. Tu zrobiliśmy to po raz pierwszy, a teraz tu zrobimy to po raz drugi. Zastosujemy wzór niebieski, czyli napiszemy to, co mamy pod pierwiastkiem, czyli x do trzeciej, y do 9/2
do potęgi 1/3. I dalej, już chyba wiesz, x z tą 1/3 wjeżdżamy do środka, czyli x razy 1/3, y 3 razy 1/3. Było 9/2 razy 1/3. Tutaj się nam poskraca. Trójka z trójką się skraca, czyli co nam zostaje? Ładny x. Troszeczkę tu muszę zrobić więcej miejsca na prawo, wybacz. Po prostu x, a y? No, 9 z trójką się skróci i ostatecznie zostanie nam 3/2. I to jest nasza odpowiedź. Wyglądało groźnie, ale po prostu kilka razy zastosowaliśmy już znane nam, można powiedzieć, triki. Pierwszy raz, drugi raz. Zauważ, że tutaj tak naprawdę wielokrotnie stosujemy przejścia w tych wzorach z prawa na lewo, tylko trzeba wiedzieć, którego wzoru użyć, i stosujemy także znane, nie powiem, że lubiane, znane wzory na działania na potęgach, które poznaliśmy na poprzednich lekcjach. Tyle jeśli chodzi o zadania, no na tym skończyłem. I teraz już tylko zostawię na ekranie do użytku wewnętrznego dla Ciebie te wszystkie wzory do działań na potęgach, tylko ja tutaj powycieram te moje mozaiki z treści lekcji, żebyś po prostu mogła sobie na to zerknąć w miarę potrzeb. I to koniec lekcji.